Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2016 rok, tylko w 11 polskich miastach sumaryczna długość wydzielonych pasów dla autobusów przekraczała 5 km. Najdłuższe buspasy naturalnie wydzielono w 4 największych miastach Polski. Ten środek organizacji ruchu stosuje się też często w związku z brakiem alternatywnego transportu zbiorowego, np. szynowego, który poruszałby się wydzielonym torowiskiem. O tym świadczy szczególny udział buspasów w Kielcach, Białymstoku czy Rzeszowie. Jednak buspasy okazują się równie potrzebne w miastach z komunikacją tramwajową, wręcz mogą działać równolegle względem wydzielonego torowiska. Ze względu na różnorodność przebiegów i zastosowań, my skupimy się na największej polskiej sieci buspasów w Warszawie. O tym, jak one rzeczywiście działają, porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Sieć metra, SKM, kolei mazowieckich, WKD, tramwajowa i autobusowa. Transport w Warszawie. W Warszawie łącznie są 33 odcinki buspasów, liczących prawie 66 km długości w całym mieście. Spotkamy je m.in. na najważniejszych korytarzach transportowych miasta, częściej w osi wschód-zachód, gdzie mamy ograniczoną liczbę przepraw mostowych. Najwięcej tras tego typu przebiega przez obszar Śródmieścia, łącząc je z sąsiadującymi dzielnicami, chociaż są też dłuższe ciągi, jak ten prowadzący do Śródmieścia aż z Targówka, czy w Alejach Jerozolimskich przez Włochy i Ochotę. Na trasie WZ i jej wschodnim przedłużeniu prowadzącym z Marek mamy najdłuższą sekwencję buspasów. Cała trasa ma około 7,8 km długości i była odpowiedzią na przeciążony ruchem samochodowym układ drogowy. Na Targówku buspas wydzielono oznakowaniem poziomym i pionowym na 3-pasowym przekroju jezdni prowadzącej w kierunku Śródmieścia. Mimo wydzielenia buspasów, większość przystanków dodatkowo umieszczono w zatokach. Zabieg ten wykonano nie bez powodu, ponieważ trasą poruszają się linie przyspieszone i ekspresowe, nie zatrzymujące się na wszystkich przystankach oraz linie regionalne i dalekobieżne. Na najbardziej obciążonym ruchem autobusowym odcinku przed Dworcem Wileńskim z buspasa korzysta 13 linii warszawskiego transportu publicznego z ponad 60 kursami na godzinę szczytu. Wspomnianym buspasem docieramy do skrzyżowania przy Placu Wileńskim. To kluczowe skrzyżowanie dla całego ciągu trasy WZ. Mamy tu też rozwiązanie wprost powiązane z wydzielonym pasem. To śluza autobusowa. Rozwiązanie sygnalizacji świetlnej ze strefą akumulacji pojazdów przed skrzyżowaniem, zabezpieczoną dodatkową linią sygnalizatorów. Pierwszym zadaniem śluzy jest zapewnienie możliwości zajęcia przez autobusy różnych pasów ruchu na wlocie skrzyżowania, by móc je opuścić w zadanym kierunku jazdy. To zadanie realizowane jest przez przedsygnał względem właściwej fazy ruchu na skrzyżowaniu. Po prostu sygnał zezwalający dla autobusów umożliwiający wjazd do śluzy uruchamiany jest wcześniej niż możliwe jest opuszczenie skrzyżowania. To jednak nie jedyne zadanie tej śluzy. Rozwiązanie kontroluje też dopływ ruchu samochodowego w kierunku Śródmieścia. Sygnał dla autobusów na śluzie jest znacznie dłuższy względem sygnału dla pasa ruchu ogólnego. Z kolei obok mamy pasy z sygnałem kierunkowym do skrętu w lewo, które dla kierowców osobówek są dostępne przez znacznie dłuższy czas. W ten sposób kierowcy zachęcani są do wybrania alternatywnej trasy, a część ruchu samochodowego wyprowadza się poza trasę WZ prowadzącą przez Stare Miasto.
Przy Placu Wileńskim autobusy zmieniają buspas położony po zewnętrznej stronie jezdni na wspólną jezdnię autobusowo-tramwajową wyznaczoną centralnie względem osi Alei Solidarności. Rozwiązanie to ma sporo zalet. Przejazd autobusów nie jest podatny ani na parkowanie przez samochody czy ich skręcanie w prawo, więc w gruncie rzeczy pojazdy jadą bezkolizyjnie lub są zabezpieczone sygnalizacją świetlną. Jednak przy trasowaniu połączeń na wspólnej przestrzeni tramwajowo-autobusowej szczególną uwagę zwraca się na przepustowość przystanków czy skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Szczególnie wrażliwymi punktami tej trasy są przystanki wiedeńskie przy Starym Mieście oraz węzeł przesiadkowy Metro Ratusz Arsenał, gdzie w godzinie szczytu w jednym kierunku odbywa się nawet 57 kursów, czyli odjazdy mają miejsce prawie co minutę. W przypadku przystanków przy metrze i pobliskiego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną jesteśmy tu już blisko granicy przepustowości tego obiektu. Mamy jednak w Warszawie przypadek, gdzie tramwaje mają wydzielone torowisko pomiędzy jezdniami, a autobusy śmigają równolegle do niego swoimi wydzielonymi buspasami na zewnętrznych pasach jezdni samochodowych. Podwójny korytarz komunikacji miejskiej w Alejach Jerozolimskich działa nie bez powodu. Mamy tam ogromny ruch tramwajowy, nawet 45 odjazdów w ciągu godziny szczytu w jednym kierunku i równie duży, jak nie odcinkami większy, ruch autobusów. Tymczasem, gdyby był to wspólny pas z przystankami podwójnymi przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną, taki obiekt w ciągu godziny byłby w stanie obsłużyć maksymalnie 65 pojazdów w jednym kierunku jazdy. Obecna geometria i rozkład jazdy dla trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich jest w stanie obsłużyć w jednym kierunku około 9000 pasażerów w ciągu godziny. Linie autobusowe WTP ponad 5000 osób, a pozostałe dwa pasy ruchu samochodowego około 3000, przy założeniu, że w samochodzie mamy średnio po warszawsku 1,3 osoby. Transport zbiorowy jest więc w stanie tym korytarzem przewieźć ponad 4-krotnie więcej osób, zajmując całkiem analogiczną szerokość pasa drogowego. Problemem w Alejach Jerozolimskich bywają pojazdy skręcające. Przed skrzyżowaniami pas autobusowy często zanika, przechodząc w pas do skrętu w prawo z dopuszczeniem ruchu autobusów na wprost. Szczególnie problem dotyczy skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, gdzie pojazdy skręcające w prawo na sygnale ogólnym ustępują pierwszeństwa pieszym równolegle przechodzącym przez jezdnię. W efekcie przez pewien czas blokowany jest ruch autobusów na wprost. Ruch utrudniają też pojazdy parkujące na chodnikach wzdłuż krawędzi jezdni oraz to, że często buspas traktowany jest jak świetne miejsce do wyładunku dostawy. W związku z tymi czynnikami płynność ruchu autobusów nie jest tu na najwyższym poziomie. Bardzo spektakularnie wygląda buspas wyznaczony na trasie łazienkowskiej. W obu kierunkach specjalne pasy mają około 7 km długości. Nie jest też bez wad, bo jest takie miejsce, gdzie trasa ucieka w Nieckę pod Aleją Niepodległości, ale nie ma wystarczającego przekroju na zachowanie buspasów na obu jej jezdniach. Problemem są też pojazdy włączające się na trasę z wlotów bocznych i próbujące zmienić pas ruchu na ogólnodostępne dla ruchu samochodowego. W rejonie metra Politechnika z kolei wszystkie linie autobusowe wyjeżdżają na powierzchnię i w lot dużego skrzyżowania z Wyspą Centralną, gdzie w godzinach szczytu tworzą się długie zatory. W
takich miejscach niepotrzebnie traci się cenne rozkładowe minuty jazdy zyskiwane na odcinkach z wydzielonymi pasami. Mimo wszystko buspasy zapewniają prędkość komunikacyjną w godzinach szczytu na poziomie ponad 20 km na godzinę. Trasa ma jednak znacznie większy potencjał, gdyby zapewnić autobusom ciągłość wydzielonych pasów i zwiększyć separację względem ruchu indywidualnego. Najbardziej reprezentatywnym odcinkiem z wydzieloną komunikacją autobusową w Warszawie jest ciąg ulic Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat. To w zasadzie deptak z dopuszczonym ruchem w głównej mierze autobusów i taksówek. Trasa dla pojazdów nie jest jednak dostępna przez cały rok. Ruch jest tu wyłączany w weekendy sezonu letniego. Jednocześnie ciąg ten pełni istotną rolę transportową, zapewniając dojazd na Stare Miasto, do kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, wielu restauracji i lokali zlokalizowanych w tej okolicy. Ograniczony ruch pojazdów pozwolił jednak zachować turystyczny charakter tego miejsca. Odcinki tras przeznaczone dla autobusów wydziela się też w czasie realizacji ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie toczą się dwa projekty, które wymagały uruchomienia takich tras. Budowa kolejnych stacji drugiej linii metra metodą odkrywkową pod ulicą Górczewską uniemożliwiła prowadzenie normalnego ruchu samochodowego na powierzchni. Dla zachowania jakiejkolwiek przejezdności i dostępności do obszarów przy tej ulicy podjęto decyzję o wydzieleniu trasy dla autobusów. W związku z modernizacją linii kolejowej nr 447 między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim, buspas pojawił się też w kierunku centrum w Alejach Jerozolimskich, od zachodniej granicy miasta do dworca zachodniego. Zamiast pociągów uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Wraz z nią za konieczne uznano wyznaczenie wydzielonych pasów dla autobusów, żeby zabezpieczyć pasażerów przed oczekiwaniem w wielokilometrowych zatorach samochodowych. Obawa ta była nie bez uzasadnienia, bo trasa ta to główny wlot do miasta z kierunków zachodniego oraz południowego. W polskich warunkach ogromnym problemem jest respektowanie ograniczenia ruchu na takim pasie. Cwaniaków wykorzystujących pasy dla autobusów do ominięcia zatorów nie brakuje, co zobaczycie na materiałach od jednego z warszawskich kierowców. Swego czasu pojawiły się wręcz pomysły automatycznej kontroli pojazdów poruszających się warszawskimi buspasami. Służyć w tym celu miały kamery ANPR, rozpoznające tablice rejestracyjne pojazdów, a następnie odczytane numery porównywane byłyby z bazą pojazdów dopuszczonych do ruchu takimi pasami. Organizacyjnie rozwiązanie takie staje się jednak coraz trudniejsze, bo grono użytkowników dopuszczanych do ruchu buspasami stale rośnie. Miastu trudno byłoby więc opracować bazę wszystkich pojazdów. Kontrola nadal byłaby też punktowa, a kierowcy mogliby nauczyć się topologii miejsc z kamerami. Podobnie punktowo działa też policja, ale mimo wszystko może pojawić się w różnych miejscach. To w zasadzie jedyna metoda, która w obecnych polskich uwarunkowaniach pozwala kontrolować ruch pojazdów buspasami.
Jak zobaczyliście, istnieje wiele możliwości wyznaczenia pasów autobusowych. Mogą one być wydzielone po zewnętrznej stronie jezdni, centralnie w jej osi lub w ogóle na jezdni przeznaczonej tylko do ruchu tego typu pojazdów. Trasy te czasem mają zatoki przystankowe lub są współdzielone z komunikacją tramwajową. To zależy, jaki ruch mają obsługiwać. Każdorazowo głównym powodem wydzielenia buspasów jest nieadekwatna infrastruktura względem wielkości prywatnej motoryzacji, równocześnie powodująca znaczne opóźnienia w ruchu pojazdów transportu zbiorowego. Zatory na najważniejszych trasach w mieście to znak, że konieczne jest zapewnienie wydajniejszej komunikacji, dzięki której większa liczba osób będzie w stanie zrealizować swoje cele podróży. Skutecznym elementem zwiększania możliwości przewozowych takich korytarzy mogą więc być wydzielone na jezdniach pasy autobusowe. To po prostu kwestia racjonalnego i bardziej ekonomicznego gospodarowania ograniczoną przestrzenią miast. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!